Dzień dobry, chciałem was zabrać na małą przejażdżkę. Jedziemy właśnie na Piotrkowską, trochę pojeździć, może wypić małą kawę, także enjoy. No, bardzo dobra kawa. Zjedliśmy śniadanko, wypiliśmy kawę. No i chciałem trochę poopowiadać o desce. Bo już przejechałem 100 km. Ponad 130 chyba mam nabite. Jeśli chodzi o te parametry, o których mówiłem przy unboxingu, to rzeczywiście deska ma podobno maksimum 30 km na godzinę, 32 na tym najszybszym trybie. No ale już jechałem 38 w tym nie najszybszym. Także te ograniczenia to jest takie tylko dla bezpieczeństwa. Jednak wiadomo, no, przy przekraczaniu tych barier istnieje duże ryzyko tego, że się po prostu mogę wywrócić, a przy takiej prędkości na niestabilnej desce no, może się to źle skończyć. Do tego też kupiłem ochraniacza i za każdym razem je mam ze sobą. Tak samo kask, ale póki co nie zaliczyłem jakiejś większej gleby przy takiej dużej prędkości. Zaliczyłem za to przy mniejszej. I to wszystko przez to, że jeździłem po mokrych liściach. Jeśli chodzi o budowę deski, no to jest rzeczywiście zrobione jak czołg. Nieźle ją obrysowałem, ale tak naprawdę to jest tylko takie, są tylko kosmetyczne rzeczy. Gdybym nie wziął błotnika, to bym totalnie żałował, bo po prostu spod tego koła tak się sypie. Moja tylna noga często po jeździe jest, ten tylny but jest bardzo przykurzony. A co do butów, to trzeba mieć buty na twardej, płaskiej podeszwie, bo jeździłem już i w Easy, i w Jordanach, i raz w Maxach jeździłem i no najlepiej się jeździło w Jordanach, bo mają płaską podeszwę, dosyć twardą, także bardzo dobrze czuć deskę. Natomiast jeśli chodzi o takie miękkie buty, jeśli mają jakiś prime knit czy boosta w podeszwie, no niestety czuć, że jest bardziej miękko, ale stopa po prostu totalnie nie trzyma się. Stopa nie jest stabilna na desce. I co deski używam do jazdy do pracy głównie. Mieliśmy bardzo piękny tydzień, także codziennie w tam i z powrotem jechałem. Jechałem również na desce z plecakiem i z torbą na siłownię. Nie było jakiegoś większego problemu. No i najważniejsze ze wszystkiego, nie nagrywałem nic przez 2 tygodnie, bo po prostu byłem tak zajarany tą deską, że jeździłem z pracy do pracy po południu a resztę to odpoczywałem od jazdy, także no, nie było czasu. Dzisiaj jeszcze w Łodzi są targi Boat Show, na którym jednym z wystawców jest polski dystrybutor tych desek, czyli właśnie firma King of Wake. Umówiłem się z nimi na 18 na wspólną jazdę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, że coś fajnego nagramy. Także zaraz się tam widzimy. Właśnie dojechałem na teren targów i czekam na Pawła z King of Wake. Mają właśnie tu podjechać za chwilę. Coś chciałem spytać. 3 deski ma. Tak. No. Dzisiaj będzie ściganie w Łodzi. Na Piotrkowskiej. Tylko, że on już 40 na godzinę zasuwał. Nie dam rady tyle. Nie no, będę wolno jechał. Wczoraj... Pracek twoi będziesz tak. jechał. Nie da się chyba. Wczoraj w pracy gościu tak
przyczaił mnie na tej desce i się pyta, ty, co to jest? No ja mówię, no One Wheel, to sobie sprawdź. Ale widzę, że tak uczysz się jeździć z tymi ochraniaczami. Ja, no nie. No właśnie, to jest inna szkoła jazdy, no bo tak bez ochraniaczy można jeździć, wiadomo, nie? Ale generalnie te ochraniacze przy takich prędkościach no trzeba jednak w miarę mieści ten kask, więc dobrze, że podnosisz. No, ja powiem tak, jak na tym jeżdżę już tak rok, to najlepiej wspominam gleby. Właśnie pomimo wszystko. Pomimo, że byłem zdarty, pomimo, że wszystko bolało, pomimo, że spać nie mogłem, bo miałem w lesie miałem straszną wywrotkę, że przekoziołkowałem dosłownie prawie na salto aż poleciałem. Bo telefon mi zadzwonił, głupia sprawa w sumie i przejechałem pod korzeń. Jak ja wyleciałem, to po prostu telefon gdzieś mi wyleciał, słuchaj, później telefon mi się wyłączył, 20 minut telefonu szukałem, byłem cały poobijany, spać nie mogłem przez 2 tygodnie praktycznie, nie? Ale do dzisiaj najlepiej to właśnie wspominam. Właśnie, bo wy robicie też takie rajdy po Warszawie gdzieś, to... Trochę tak, trochę jeździmy, ale my też jak najbardziej wypożyczalnie prowadzimy, także na całą Polskę jesteśmy w stanie pożyczyć deskę na dzień, na weekend, na tydzień, obojętnie jak wam wygodnie. Mega zawsze działa to, że wysyłamy kurierem, faktycznie z dokumentami, od razu i ktoś ma na 2 dni sobie spokojnie jest w stanie to przetestować, zakatować to tak naprawdę. Ja kupiłem w ciemno, ale zupełnie przerosło moje oczekiwania. No ze względu w sumie kupowałem na to, żeby jeździć po Łodzi. No nie ukrywajmy, one są drogie takie jakie są, ale już odkryłem, że no to nie jest do końca tak. Nie wiem jakie są wasze doświadczenia, bo zauważyłem, że droga może być wyboista, ale musi być taki ciągły teren w miarę, że jak droga leśna. Nie, że jedziesz tak góra-dół, ale na przykład jak masz jakąś wyrwę w asfalcie albo w chodniku. Ja zwracam uwagę, wiesz co, ja patrzę cały czas praktycznie pod nogi, to jest o tyle elastyczny sprzęt, że dosłownie sekundę przed taką dziurą jesteś w stanie... No to jest ogromny plus. No na longboardzie byś tego nie zrobił. Na longboardzie tak, w ogóle nie chciałbym tego porównywać, bo to jest... Tak jakby w ogóle te wszystkie inne sprzęty do One Wheela porównać to nie ma porównania. Na wszystkich jeździłem i uważam, że no zdecydowanie ten One Wheel to wszystko przewyższa obecnie. To jest, ja na rowerze i na fiszce tylko sobie zastosowałem. No, to jest tak jakby połączyć, nie wiem, kite'a, wake'a, snowboard troszkę. Snowboard, tak, narty. No nie do opisania, coś takiego innego zupełnie, tylko że to w mieście macie i możecie jeździć. No, wrażenia są niesamowite. Są świetne. Więc może ruszajmy w drogę. Słuchajcie, wczoraj po prostu poświęciliśmy cały wieczór na jeżdżenie i zapomnieliśmy nagrać zakończenia filmu. Całą noc, ja musiałem do pracy jechać. Także wpadajcie na stronę King of Wake. Tak, kingofwake.pl i dam wam jeszcze linki do Instagrama i do Face'a na dole. Z tego co nagraliśmy, to będą 2 filmy tak naprawdę. Szkoda, że nie widzieliście mojego wczorajszego upadku. No, słyszałem. Legendarny Jackie Chan w locie. No, także dzięki bardzo, do zobaczenia następnym razem, hej. Zapraszamy, cześć, hej.